Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybo i pan Dzisiu Jurek. Dzisiaj widzę, że już czapkę ma normalną, komary jak zawsze komary napadywują. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o trującej rybie, która występuje w Polsce. Ona jest okresowo trująca, większość wędkarzy o tym wie. Ale kłusownicy o tym nie wiedzą. Nie wszyscy kłusownicy o tym wiedzą. O czym dzisiaj będzie mowa? Zgadnijcie? Zgadliście? Raz, dwa, trzy. Oczywiście, że tak. O Brzanie. Brzana, królowa naszych rzek. Jak ja uwielbiałem, jak mieszkałem w Polsce, gdzie łowiłem brzany pod mostem, pod hotelem Rodło. Tam wypływały ścieki, takie wiecie, takie normalnie ścieki wypływały i tam przy tych ściekach żerowały brzany i na robaka, na pęczek białych robaków łowiło się takie brzany po 5 kg. To było coś niesamowitego, połowienie tych brzan. W każdym bądź razie później to się skończyło. Nie wiem, co się podziało. Brzany wyznikały, teraz prawdopodobnie pogłowie brzan się odbudowało. Co do tej brzany. Jest to duża ryba, łacińska barbus barbus. Jest to ryba drapieżna, a prawda, wszystko zje. Brzana zjada wszystko. Ja łowiłem też brzany, w UK łowiłem brzany, ale to łowiłem brzany normalnie na ser, na żółty ser, na kiełbasę, na mielonkę z puszki, na pelety, na to, co wrzuciłem do wody, te brzany się łowiło. Ale to nie złowiłem jakichś takich specyficznie wielkich okazów, ale takie do 3 kg brzany to mówiłem. Widzę, że w Polsce tam brzanowcy na Odrze targają takie piękne sztuki, że aż miło popatrzeć. Dla mnie ta ryba sentyment. Jest mocna ryba, waleczna ryba. Także pamiętajcie, że musicie spróbować sobie połapać brzany. Nie łowimy brzany od stycznia do 30 czerwca. O co chodzi z tą toksycznością brzan? W okresie tarła ikra, która jest wewnątrz ryby, ona ma otoczkę. Ta ikra ma otoczkę, a ta otoczka otoczona, nie? Otoczka otoczona. Ta otoczka zawiera tiaminazę. To jest taki enzym, który niszczy witaminę B1 w naszym organizmie. W każdym bądź razie, jakie może wywołać po zjedzeniu na przykład tej ikry, albo na przykład tego mięsa z brzucha, w którym była ta ikra, co możemy się spodziewać? No, anafilaktyczne takie jakieś, wiecie, wodnisty katar, bóle brzucha, bóle głowy, jakaś biegunka, jakieś wymioty, to może was spotkać. Oczywiście niewiele osób. Ja brzane smakowałem, brzane jadłem, mięso jest dobre, jest delikatne. Powiem wam, że nie ma takiego intensywnego zapachu ryby, jak to mają niektóre ryby. Ten zapach nie jest taki, na przykład karp jest bardziej taki intensywny w zapachu i w smaku. Brzana mniej, ale za to karp ma mniej ości, a brzana jako ryba karpiowata ma tych ości nawet sporo i trzeba się z nimi troszkę pogimnastykować. Tu gdzieś znalazłem nawet, o tutaj zobaczcie sobie, tak wygląda mięso, eleganckie, białe, miękkie, delikatne mięso z brzany jest. Co to jeszcze z tym? No, musielibyśmy dużo zjeść tych brzan albo
tej ikry z brzany, żeby ona była, żeby na przykład nam zaszkodziła. Ale do tej klasy toksyczności zaliczają jeszcze węgorza, szczupaka i lina. Tak? Też stwierdzili występowanie tiaminazy w tych rybach. Także nie zalecają jedzenia codziennie, żeby nie jeść szczupaka. Chociaż mięso szczupaka to jest takie dość twarde, suche i tak śmierdzi rybą. Śmierdzi rybą. Mój profesor zawsze mówił tak, że szczupak ma drewniane mięso i śmierdzi, i tak bardziej śmierdzi rybą. Tak mówił mój profesor. Także wędkarze, którzy nie łowią brzan, spróbujcie sobie połowić brzany. Uważajcie tylko, żeby nie łowić w okresie ochronnym i w okresie taru. Pamiętajcie, że tą tiaminaza może być przeważnie, jeżeli by się jadło surowe to mięso, jeżeli już jest poddane obróbce termicznej, czyli upieczone, usmażone, ugotowane, ta tiaminaza jest po prostu, mówiąc prosto, jest zabijana, dezaktywowana, także nie będzie jakichś skutków po zjedzeniu tej rybki. No tam największe sztuki, jakie ja tam widziałem, to do 7 kg. Do 7 kg sobie takie sztuki łowią. Pamiętajcie, że na przykład jeżeli jest zimne lato, zimny czerwiec, to okres ochrony, czyli tej tarłowej, może się przedłużyć nawet o lipiec. A nawet cały lipiec do sierpnia, kiedy temperatura wody osiągnie woda osiągnie odpowiednią temperaturę. Także brzana jest dosyć, no nie jest wybredna jako smakowo, jako do jedzenia, ale wybredna jest jako środowiskowa, jako ryba środowiskowa, tak? Coś jej nie pasuje, to ona ucieka, zmienia miejsce gdzieś. Lubi czyste wody, chłodniejsze, czyste wody, nie lubi zanieczyszczeń, mimo tego, że ja największe brzany łowiłem, gdzie do Gdy wpływały ścieki. To nie były oczywiście ścieki takie stricte komunalne, jak proszki do prania, tylko jakieś takie tam mi się wydaje, że to były ścieki, które były z rzeźni. Jak ktoś z Piły to ogląda, to mi powiedzcie. Tam po prostu spływały, no prócz tych gumeczek, to spływały też, również tam widziałem skóry zwierzęce, kawałki skór zwierzęcych, tam jakieś włosie zwierzęce nieraz na haczyku się wyciągało, tam wiecie, jakąś sierść, także to prawdopodobnie to były ścieki z rzeźni. Dlaczego tam ryba się trzymała? Tam się trzymała różna ryba, nie tylko brzana, ale tam i płoć ładna taka była, no ale o dziwo widzicie drapieżnik, na przykład okonia tam nie było, nie? Tam się trzymała gruba ryba, drobna, ukleja oczywiście na powierzchni, a lipień na przykład w tym biegu rzeki akurat lipień był, ale po drugiej stronie jakby rzeki, nie? Że od tej strony, gdzie były ścieki, tam lipień nie wchodził. Był w górę rzeki, między dwoma mostami, jak ktoś był w Pile, to wie, czy mieszka, to między dwoma mostami w centrum miasta łowiłem sobie na muchę lipienie, a za drugim mostem pod hotelem Rodło łowiłem sobie brzanie na białe robaki, na spławiczek. Piękna sprawa. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo tam 100 lat już nie byłem, ale wędkarzy widziałem, także nadzieja jest, że jakieś płytki tam się łowi. To tylko tak, jakbyście chcieli dokładniejszy film o brzanach, moglibyśmy się tam zagłębić w ich intymne życie. Myślę, że to jest taki informacyjny filmik. Teraz już wiecie, teraz wszystko jest trujące, ryby mają rtęć, co by człowiek nie zjadł. Olej z rybi ma rtęć, z rekina rtęć, w płotkach jest rtęć, w łososiach jest, najmniej rtęci jest w łososiach, na przykład w łososiu hodowlanym jest najmniej
rtęci. Oczywiście ja w to nie wierzę, bo wiem, czym karmione są łososie hodowlane, jakie antybiotyki i co one pożerają, także wiecie, na przykład o tych granulacie, co jest jeszcze w granulacie, na przykład lekarstwa jest w granulacie, jest na przykład penicylina, tak jak u nas w chlebie na przykład kupujemy chleb z piekarni i ten chleb się nigdy nie starzeje, a jak się zestarzeje, to uschnie, wyschnie, a nie będzie na przykład pleśni na chlebie. Jeżeli nie ma pleśni na chlebie, 100% jest penicylina w tym chlebku, także uważajcie na to, co jecie. I teraz wyjecie ten chleb z penicyliną, zapadacie na jakąś chorobę i antybiotyki na was nie działają. To taka dygresja. Zawsze muszę, nigdy nie mogę zrobić coś takiego, żeby się nie rozgadać. I później się rozgadam i później to się rozgadam, ale nikt nie chce komentować. Tak jest, nie? Prawda, panie? Pan Juras mówi, że to prawda. Także pozdrawiam was serdecznie. To tyle na temat brzany, o ich trujących właściwościach. Ale to o tych kłusownikach. Ja widziałem, jak kłusownicy łapali brzany normalnie na siaty. Zastawiali w dole rzeki, bo rzeka jest płytka, zastawiali w dole rzeki siaty, szli z kijami po brzegach straszyli, ta brzana uciekała, wpadała w siatę i to był okres ochrony, tarła i nie wiem, co dalej oni z tą rybą robili. Prawdopodobnie szła na sprzedaż. Także nie jedzcie brzany, gońcie kłusowników. Pozdrawiam was serdecznie, żyjcie w zdrowiu, jedźcie na ryby, jak to mówi Radziu, nie siedź tam w domu, jedź tam na ryby. jakoś tak to mówi. A tymczasem borem lasem połamanie kija na okolicznych brzegach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się zdrowo.